Witam wszystkich. Dzisiaj rozpakowanie. Przyszła do mnie paczka i ją teraz sobie rozpakujemy. To jeszcze są zakupy sprzed szaleństwa Black Friday'owego, Black Week'owego. Akurat się tak złożyło, że czas, w którym przybyła do mnie ta paczuszka, to jest właśnie ten okres tego szaleństwa. Ale to jeszcze nie jest to. Zakupy Black Friday'owe rozpakujemy kiedy indziej, albo nagram w ogóle troszkę film o Black Friday'u i całym tym zamieszaniu. Dobra, to jest rachuneczek, a tutaj dwie kopertki. To jest takie zamówienie, które ja tak sobie naprawdę robię w dłuższym jakby okresie. Składam zamówienie i jak już stwierdzam, że jest dostatecznie tych monetek, to sobie wysyłam. Zazwyczaj to są jakieś takie, ja to się śmieję, zaskórniaki, które na koniec miesiąca mi zostaje jakiś pieniążek. To sobie tam dokupuję jednej monecie. To nie są takie planowe, tylko tak po jednej i się zbiera. Dobra. Ułóżmy sobie, co my tutaj mamy i zaraz Wam po kolei poopowiadam. Jeszcze do tego dołożymy jedna monetka kupiona stacjonarnie, która wpadła też do zbioru. No i co, może najpierw coś przelecimy po tych rzeczach, które już widzieliście. Pirackie bandery, druga moneta z serii. Ja już ją mam, natomiast chciałem dokupić kolejną. Zobaczcie, fajnie jest. Fajnie się rusza te tło tej flagi, nazwijmy to. No i to jest druga z serii Czarnobrody. Na górze macie odnośnik do filmu, bo nagrałem osobny film o tej całej serii. To po prostu do powiększenia zbioru i do tego, żeby nie było mi szkoda, jeżeli będę chciał sprzedać cały zestawik. Tutaj jakieś na kapslu. Dobra. Kolejna też taka, którą już widzieliście, a jeszcze w sumie nie ma osobnych filmów. Kolejna bestia Tudorów. Dwuuncjowa, więc kawałek fajnej monety. Też już ją mam. Kapsel tutaj pęknięty. No, chyba tak. No, natomiast mam tych kapsli, zaraz sobie przepakuję. I od bestia chyba nagram osobny film. Już się pojawił jednorożec szkocki, więc Seymourów chyba w tej serii nazywany. Więc tak, ja lubię tą serię, zbieram całą od początku. Bardzo fajna. Ale to też już było. Teraz zacznijmy to, czego nie było. Totalne nowości u mnie. Ja ich nigdy wcześniej nie miałem w swoim zbiorze, nie widziałem. Natomiast, znaczy widziałem, ale sam nie posiadałem. O. Srebro obiegowe z 1978. 50 franków. Zobaczcie, ładna patyna dookoła. Słynny Herkules. No ja nie miałem, chciałem, żeby mieć taką monetę, którą mogę sobie macać, którą nie muszę się bać o stan jej jakości. No a poza tym przemawiało do mnie to, że jest bardzo zbliżone do jednouncjówek już takich czysto bulionowych, czyli ma 30 gram, prawie 31, no 30. Średnica, zobaczcie, 41, ona jest troszkę cieńsza, ale też bardzo fajna. Próba tu jest 900, z tego co pamiętam. Tutaj ten napis Liberie, Egalie, Frater.
Nie łapię. Fraternite. Wolność i równość, fraternite, braterstwo. No, fajna, fajna. Chyba będę sobie powolutku więcej ich zbierał. Napiszcie, czy lubicie takie obiegowe rzeczy. Tak, bardzo mi się podoba. Aga też fajna. Odwrotka, jak amerykańskie orły. Tak. No dobra, to jest nowość u mnie w zbiorze. Kolejna nowość w moim zbiorze, na którą czekałem w tej paczce. Dukat holenderski, niderlandzki dokładniej. Nowe bicie z 2022. Tak, tu jest 22. No jest bardzo ładny. Strasznie mi się podoba ta idea, tak jak w Ducacie austriackim, czyli bicie, nowe bicie starych wzorów, ale ten tutaj to w ogóle kosmicznie fajny. Zobaczcie, herby Niderlandów. Tutaj ten jeździec na koniu. No ja lubię takie wszystkie historyczne klimaty, a jest naprawdę fajna jakość. Cena też nie była wygórowana, akurat chwilowo była przeceniona. No i nawiązuje praktycznie 1 do 1 do oryginału z 761 roku. Ta tutaj 3,9 srebro, oryginał miał mniej, bo tam było 940 bodajże. Ale fajne. W ogóle już widziałem kilka tych takich nowych bić dukatów holenderskich i chyba się skuszę na nie. Bardzo mi się podoba. Na dodatek zawsze jest to ograniczona ilość, bo ten akurat jeździec srebrny 10 tysięcy. Tak, nakład 10 tysięcy. Tak, bardzo ładny. No chyba zostanie u mnie na dłużej. Mieliśmy Royal Dutch Mint w formie tego dukatu, nowego bicia. A tutaj mamy Royal British Mint. Royal Mint, czyli brytyjska mennica królewska. Sztabka. Chyba się zaczynam przekonywać do sztabek. Taka wybita na rocznicę koronacji, znaczy z okazji koronacji, nie rocznicę, z Karola na króla Wielkiej Brytanii. No i tutaj mamy takie inicjały CR Charlesa, czyli króla. A z tej strony heraldykę brytyjską, angielski lew, jednorożec Szkocji. Mamy walijskiego smoka, zazwyczaj czerwonego jak na fladze. I to jest irlandzki chyba jeleń albo łoś, muszę doczytać, powiem szczerze. Ale ładna, bardzo ładna, trochę duża. Ja sobie przygotowałem kapsel, żeby zobaczyć, ale ona jest już od razu w takim slabiku i ja go na razie nie będę wyciągał z tego slabu. Z takiej folii w sumie. Akurat nie lubię tych wszystkich slabów. To jest to, czego nie przepadam w sztabkach. Dlatego mi się bardzo podoba, że sztabką monety smok są osobno przepakowywane. To jest sprzedawane jak bulion zwykły, ale można przepakowywać sobie właśnie w te kapsle kwadratowe. No zobaczę, przymierzę, czy będzie pasować, bo tych kapsli trochę mam. Jeżeli nie, no to zostanie w tej folijce. A jeżeli tak, no to wyląduje w osobnym kapselku. Ale ładna. Ładna kolejna sztabka. Pamiętam film, w którym się zaklinałem, że nie będę sztabek kupował. No ale raz na jakiś czas to, co Ci się podoba, kupuj. To jest moje takie zdanie. No i kolejna nowość w zbiorze, w sumie moneta, na którą najbardziej czekałem przy tym zamówieniu. Caribbean Octopus. To już jest trzecia z serii. Seria dotycząca właśnie tych zwierzątek, czyli ośmiornic
wygląda fantastycznie jak dla mnie, tak jak poprzednie. Co jest fajną sprawą, oczywiście Barbados, 3,9 srebro, zobaczcie jakie ładne lusterko. Natomiast no jest tu w ogóle chyba w tej przesyłce wszystko ma ograniczone nakłady. Akurat oktopusy to jest 7000 sztuk. Od razu wziąłem dwie, żeby mi nie zniknęły. Ale przecież 70 000 chyba nakładu ma ta sztabka. Tutaj ten jeździec też ma 10 000 nakładu. A tutaj mamy 7000. No więc fajnie. No i trzecia z serii. Już czekają wcześniejsze. Bo mam od pierwszej. Niechcący zacząłem kupować je, ale zobaczcie. Tu już jest trzecia. Bardzo fajnie to wygląda. Zobaczcie, że pierwsza się różni na tyle, że cała ta ośmiornica jest, wszystko jest w połysku. I ośmiornica, i napis, i tło. Bardzo mi się podoba to, że te macki się zakręcają wokół. Na drugiej już właśnie konwencja troszkę się zmieniła, że przedstawienie ośmiornicy i ten otok z napisem jest matowy, a tło połyskowe. I tak samo właśnie na tej najnowszej, trzeciej, czyli ona jakby nawiązuje wizualnie bardziej do dwójki. Możecie mi napisać, czy podoba Wam się bardziej w połysku, czy w macie. Ja się nie mogę zdecydować. Jedna i druga mi się bardzo podoba. Bardzo fajną. No, cała seria koników morskich jest też, która też fantastycznie mi się podoba, ale wtedy stwierdziłem, że kurde, no nie będę aż tak bardzo się cofał do tyłu. No więc zacząłem wchodzić w ośmiornicę. Jest to na razie trzecia z serii, więc myślę, że seria jeszcze warta do dogonienia, jakby ktoś chciał. I co tutaj mamy jeszcze na sam koniec? Przygalopowały koniki wreszcie. O konikach nagram osobny filmik, więc teraz się nie będę rozwodził. Natomiast australijski Bramby, australijski, oczywiście Permint. Kolejna w serii. Dogolapowuję do reszty. No dobra, na dzisiejsze rozpakowanie to wszystko. Dziękuję. Zapraszam do lajkowania, subskrypcji i komentarzy. No już gonimy 1000 subskrypcji i to będzie lada dzień. Dobra, dzięki i do zobaczenia.